Cześć wszystkim! Witajcie na kanale Kryptonol. Dziś mamy dla Was ekscytujące wieści ze świata kryptowalut oraz najnowsze wiadomości odnośnie zatrzymania włodarzy Fame MMA. Także dzisiaj nietypowe połączenie świata finansów oraz świata freaków, w którym też rządzą duże pieniądze. Zaczynamy! Teraz porozmawiamy o wstrząsającej sprawie, która zszokowała świat walk freakowych w Polsce. Włodarze Fame zostali zatrzymani przez policję, a w całej akcji towarzyszyły dramatyczne okoliczności, które z pewnością zapadną w pamięć. Na początku całej sprawy w sieci pojawiły się plotki o możliwych kłopotach prawnych związanych z organizacją Fame. Te informacje szybko przekształciły się w rzeczywistość, kiedy to na jaw wyszły wieści o zatrzymaniu nie tylko głównych organizatorów, ale także dodatkowych osób, co dawało do myślenia. Ostatecznie nie tylko włodarze Fame, ale i przedstawiciele Cloud zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Śledcze Policji w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w organizowanych loteriach samochodowych. Podczas gdy media szeroko relacjonowały te wydarzenia, wśród fanów zaczęło narastać wzburzenie. Czym właściwie jest Fame i jakie są jego powiązania z tym skandalem? Zatrzymania dotknęły największe postaci w tej dynamicznie rozwijającej się branży, co wzbudzało dodatkowe emocje. Czy Fame będzie w stanie przetrwać po tych wstrząsających wydarzeniach, które zdążyły już zasiać strach w sercach wielu? Co z konferencją oraz co z ewentualnymi wypłatami dla zawodników? Reakcje na sytuację. Jakie będą następstwa prawne tej sprawy? Czy możemy spodziewać się dalszych aresztów? Nie da się ukryć, że obecne wydarzenia wywołują gwałtowne emocje wśród społeczności freaków. Zatrzymania włodarzy mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla całej branży. Jak dalej potoczy się ta sprawa i jakie tajemnice ujrzą światło dzienne? W wyniku akcji Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymano łącznie 10 osób, w tym prominentnych przedstawicieli świata Fame oraz znanych influencerów. Wśród zatrzymanych znaleźli się Krzysztof R., współwłaściciel Fame, Rafał P., współwłaściciel Fame, Michał B., przede wszystkim mistrz Śląska o pseudonimie Buxton oraz topowy influ i menedżer Fame, Szymon K. i Samu, popularny streamer, Adam Z., detailer, influ. Dodatkowo zatrzymano również inne osoby związane z branżą medialną, takie jak Wojciech G. A tak a propos Wojtusia, jestem bardzo ciekawy, ile wskazywało jego ciśnienie. Oczywiście Lexi, czyli ta, co po 100 latach spędzonych w Polsce dalej kaleczy nasz język. W sumie 10 osób, jednak nie wszystkie nazwiska zostały podane do wiadomości publicznej. W sumie odpowiedzialność za rzekome przestępstwa związane z działalnością nielegalnych gier hazardowych i prania pieniędzy spoczywa na tych 10 osobach. Sytuacja wywołała olbrzymie zainteresowanie i kontrowersje wśród fanów oraz mediów, co może mieć znaczące konsekwencje dla wizerunku całej federacji. Bądźcie czujni, my będziemy na bieżąco informować Was o najnowszych wydarzeniach. A teraz jedziemy z najważniejszymi informacjami ze świata kryptowalut. Teraz pomówimy o najnowszym zaproszeniu, które otrzymał Changpeng Zhao, znany jako CZ na szczyt krypto w Białym Domu. Zhao, miliarder i były dyrektor generalny Binance, właśnie został zaproszony na szczyt krypto u prezydenta Donalda Trump, który odbędzie się 7 marca. CZ to człowiek, który przekształcił Binance w największą giełdę kryptowalut na świecie. Warto przypomnieć, że Zhao niedawno spędził 4 miesiące w więzieniu za naruszenia przepisów dotyczących prania pieniędzy. Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne? Obecność Zhao sygnalizuje, że Trump traktuje poważnie swoją obietnicę, by uczynić USA kryptostolicą świata. Na szczycie pojawią się również inni giganci blockchain, tacy jak Brian Armstrong z Coinbase i Michael Saylor z MicroStrategy. Na platformie X, dawniej Twitter, pojawiły się różnorodne komentarze. Użytkownicy nazywają to wydarzenie ogromnym i bardzo optymistycznym. Spekulacje dotyczące amerykańskiej rezerwy bitcoina oraz jasności regulacyjnej mogą wpłynąć na wzrost wartości BTC i ETH. Po zapłaceniu kary w wysokości ponad 4 miliarda dolarów i ustąpieniu z pozycji dyrektora generalnego, powrót Zhao to historia odkupienia. Czy możemy się spodziewać ułaskawienia? Użytkownicy X modlą się o to. Gdy rynki szumią, a Binance jest na czołowej pozycji, ten szczyt może być punktem zwrotnym dla kryptowalut. Zachęcamy Was do dzielenia się swoimi myślami w komentarzach. Co sądzicie o obecności CZ na tym szczycie? Dajcie znać w komentarzach. Jedziemy z następnym tematem.
Teraz porozmawiamy o przestrodze, jaką wystosował Larry Fink, szef BlackRock, na temat roku 2025 i tego, co to może oznaczać dla inwestorów. Larry Fink jest jednym z najpotężniejszych ludzi w świecie finansów. Jako założyciel CEO BlackRock, największego funduszu inwestycyjnego na świecie, jego słowa mają ogromne znaczenie. W ostatnim wywiadzie wyraził swoje obawy dotyczące rynku w tym roku. Fink przewiduje, że nadchodzący rok będzie burzliwy. Zwraca uwagę, że inwestorzy powinni być gotowi na duże spadki na giełdach, zwłaszcza w pierwszej połowie tego roku. Zachęca do działania. Kupujcie, gdy nastąpi duży spadek. Zgodnie z jego radami, istotne jest, aby nie panikować podczas spadków, lecz raczej szukać okazji inwestycyjnych. Powinno to obejmować przemyślane podejście do zakupów akcji oraz dywersyfikacji portfela. Wielu analityków zgadza się z Finkiem, sugerując, że niestabilność może być wynikiem globalnych trendów ekonomicznych oraz zmian politycznych. Ważne jest, aby być na bieżąco z informacjami i analizami rynku, aby lepiej podejmować decyzje inwestycyjne. Okazji do dokupienia ostatnio było dużo, ale myślę, że to nie wszystko. Pamiętajcie, to nie są rady inwestycyjne. A teraz ostatni temat, w którym przyjrzymy się kontrowersyjnej dacie 7 marca. Co takiego się wydarzyło, że ta data wzbudza takie emocje w świecie kryptowalut? Dziś odkryjemy tajemnice związane z dużymi inwestycjami w Bitcoin, Ethereum oraz ogłoszeniem prezydenta Trump. Zaczynajmy. Zacznijmy od inwestycji. Ktoś zainwestował aż $200 milionów w BTC i ETH, korzystając z dźwigni 50 razy. To oznacza, że ryzyko jest ogromne, ale potencjalne zyski również. Takie ruchy zazwyczaj są dokonywane przez instytucje lub osoby, które mają dostęp do wewnętrznych informacji. A teraz przejdźmy do ogłoszenia prezydenta Donalda. Ogłosił on strategiczną rezerwę krypto, co może sugerować, że rząd Stanów Zjednoczonych ma plany dotyczące regulacji lub wsparcia rynku kryptowalut. Tego rodzaju informacje mogą znacząco wpłynąć na rynek, co wyjaśnia, dlaczego ktoś zdecydował się na tak ryzykowną inwestycję. Ale to nie koniec. Zmiana nazwy na 7 marca może być symbolem lub strategią marketingową, mającą na celu przyciągnięcie uwagi. Co więcej, może to wskazywać na planowane wydarzenia, które będą miały miejsce w tym dniu. Co może się wydarzyć dalej? W zależności od ogłoszenia i jego treści, rynek kryptowalut może doświadczyć znacznych wahań. Inwestorzy będą reagować na nowe informacje, co może prowadzić do wzrostów lub spadków cen. Tajemnica 7 marca to fascynujący przypadek, który łączy inwestycje, politykę i technologię. Warto obserwować, co wydarzy się w tym dniu, ponieważ może to mieć daleko idące konsekwencje dla rynku kryptowalut. Jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? Czy uważacie, że coś się wydarzy 7 marca? Dajcie znać w komentarzach.